Nawet w terapii możemy wykorzystać pornografię. Jeżeli właśnie para ma problem z tym, żeby rozmawiać o seksie, nie wie jak nazwać różne rzeczy, wstydzi się powiedzieć, to można sobie pokazać. Czy myślisz, że osoby, które mają właśnie dwa tak różne nastawienia, mogą razem jakby współgrać w tej relacji, w tym zbliżeniu? Znam takie pary, które na seksie się opierają, albo dla których ten seks jest ważny, ale jest mnóstwo par, które na przykład seksu nie mają ze sobą. Akurat seks często gdzieś jest postrzegany jako ten grzech, dopiero po ślubie. Też, I tylko w celu. I tylko tak, w jednym, prokreacji. tak, oczywiście, że tak, że tam nie może być żadnej przyjemności. Sam sakrament spowiedzi, gdzie dzieciaki mają się spowiadać z grzechów dotyczących seksualności, jest według mnie przemocowy. Jeśli mam jakieś blokady i wiem, że one są związane właśnie z tą moją religijnością, jak ja w ogóle mam sobie z tym poradzić? Organem, który jest odpowiedzialny za orgazm, jest mózg, czyli to głowa decyduje o tym, czy tę przyjemność osiągniemy, czy nie. Chodzą słuchy, że... W trakcie przeżyć fizycznych myślenie jest surowo wzbronione. Cześć, nazywam się Ola Pawlik i na co dzień zajmuję się tworzeniem treści do mediów społecznościowych jako twórczyni. Cześć, nazywam się Michał Sawicki, jestem psychologiem i seksuologiem. Cytat, który powiedziałeś, jest cytatem Wisłockiej. Powiedz mi, czy faktycznie to myślenie podczas zbliżeń może być jakimś takim problemem, przeszkadzać nam? Podczas zbliżeń fizycznych chodzi o seks pewnie. Tak sobie wyobrażam, skoro jest to cytat z Wisłockiej. Czy myślenie jest potrzebne? Dwie szkoły są, bo jedna rzeczywiście nam idzie w tym kierunku, żeby wyłączyć myślenie, podać się flow i w ogóle nie przejmować tym, jak wyglądam, co się dzieje, tylko podążać za potrzebami. A z drugiej strony to myślenie może nam pomagać, bo mogę sobie chcieć zaaranżować coś albo pójść za swoim pomysłem, czy nawet o swoich fantazjach mogę pomyśleć, a jak pomyślę, to i pogadam z tą drugą osobą o tym, czego potrzebuję. Często się mówi, że podążać może właśnie tak bardziej za tym flow i to myślenie wyłączyć. Z drugiej strony czasem jednak gdzieś bardziej może jakieś takie, no nie powiem, że może rozsądniejsze podejście, ale pewnego rodzaju jakieś takie przygotowanie, planowanie i też właśnie zastanawianie się może, jakie będą kolejne kroki, na co ja mam ochotę, jakie są moje właśnie te pragnienia, potrzeby, że to jest jednak coś, co warto mieć tam z tyłu gdzieś głowy, ale wydaje mi się, że też z drugiej strony dużo zależy od personalnego jakiegoś podejścia, no i też od sytuacji, prawda? Cieszę się, że nie ja to w końcu mówię, że to zależy, bo rzeczywiście To jest zawsze zależy. taka dyplomatyczna bo odpowiedź, tak prawda? jest w sumie, nie? Każda osoba ma inne potrzeby, inne fantazje, inne podejście do seksu. Jedna osoba lubi taki dłuższy, ten slow sex, czy taki bardziej przemyślany, albo ten, w którym się poddajemy tym emocjom, a inna osoba jest spełniona wtedy, kiedy to się dzieje raz, dwa, trzy, z przypadkową osobą i jest ekstra. A czy myślisz, przepraszam, że ci przerwę, ale czy myślisz, że osoby, które mają właśnie dwa tak różne nastawienia, mogą razem jakby współgrać w tej relacji, w tym zbliżeniu, czy będzie ciężko? Ja sobie myślę i wręcz jestem przekonany, że nawet jedna osoba może mieć raz tak, raz tak. Czyli to trochę ten seks porównujemy jak do każdej innej potrzeby, czyli raz mam potrzebę większego snu, raz mogę się drzemnąć na kanapie, jest wystarczająco z jedzeniem tak samo, więc z seksem też może być różnie. No ale wyobraźmy sobie, idąc za twoim pytaniem, że mamy dwie osoby, które tak mocno skrajnie, jedna w tym kierunku, druga w tym kierunku, co one mają biedne zrobić teraz? Dość często się mówi, że przeciwieństwa się przyciągają. Nie wiem, na ile jest to prawda, ale może ty ze swojego, doświadczenia i z pracy możesz coś więcej na ten temat powiedzieć. Jakoś yin i yang, tak? To się... Coś takiego Zawsze było. to było, nie? Od tych wcześniejszych kultur jeszcze. No bo znowu nigdzie nie jest napisane, że musimy być idealnie dopasowanymi osobami w tej sferze seksualnej. Tak jak mamy różne potrzeby właśnie odnośnie na przykład wspomnianego snu. Jedna osoba woli chodzić wcześniej, spać, druga później i jakoś się dogadują. Tak samo w seksie jesteśmy w stanie jakoś kompromis wynaleźć, tylko tutaj wracamy do tego, o czym powiedziałaś, do tej rozmowy i komunikacji odnośnie tego, czego potrzebuję. A jak rozmawiać o seksie? Pomidor. Nie, bo to jest tak olbrzymi zakres, że trudno jest powiedzieć tak w jednej słowie, jak rozmawiać o seksie. Można powiedzieć, że rozmawiać tak, jak my sobie rozmawiamy teraz. Czyli tak jak o każdym innym temacie. Bo ten seks jest tematem, tak jak każdy inny, tylko on jest od początku stabilizowany, obarczony wstydem, jakimś poczuciem winy, religijnymi przekonaniami zupełnie niepotrzebnymi, moralnymi. Zobacz, jak w internecie siedzisz w mediach społecznościowych, więc pewnie niestety też hejtu doświadczasz. Zdarza się, jak każdy twórca internetowy. I dużo pewnie tego hejtu, albo ten, który ciebie dotyka, albo ten, który obserwujesz, też dotyczy seksualności, czyli wyglądu, tego, co robimy, z kim się spotykamy, jak mówimy o seksie, o seksualności. Nie? Tam każda osoba bombarduje, bo czuje się ekspercka i z takim prawem do tego, żeby o seksie mówić. Więc to jest trudne też, żeby przez to się przebić. Nie dość, że mamy te przekonania z dzieciństwa, to jeszcze potem wchodzimy na przykład na Instagrama i widzimy, że każdy się wypowiada
negatywnie na przykład jeszcze o moich preferencjach seksualnych i co ja mam w tym momencie zrobić. A myślisz, że faktycznie te media społecznościowe mają duży wpływ na postrzeganie przez nas samych naszej seksualności? No. Ja chyba też się zgodzę, ale możesz tutaj... Ja bym tutaj znowu ciebie zapytał, jak ty to odbierasz, no bo pewnie media społecznościowe kreują też to, jak Oczywiście, że tak. i normy, i to, jak siebie postrzegamy, i to Porównujemy patrzymy. się, tak, że skoro ktoś inny coś powiedział, coś zrobił, tak, coś zaprezentował i gdzieś właśnie to widzimy, czy to w mediach społecznościowych, czy w filmach, gdziekolwiek w mediach, to później narzucamy też na siebie jakąś taką presję, że a może ja też tak powinienem. Do tego, jak dorzucimy jeszcze filmy pornograficzne, to już w ogóle mamy całą strategię na to, jak ten seks powinien wyglądać. A czy są w ogóle jakieś zalety oglądania pornografii? Możemy się doszukać, bo nawet w terapii możemy wykorzystać pornografię. Jeżeli właśnie para ma problem z tym, żeby rozmawiać o seksie, nie wie jak nazwać różne rzeczy, wstydzi się powiedzieć, to można sobie pokazać na podstawie jakichś filmów pornograficznych, które lubię. Albo można obejrzeć razem, żeby trochę przełamać wstyd przed nagością czy przed jakąś aktywnością seksualną. A czy z twojego doświadczenia pornografia jest uważana jako zdrada? Przez kobiety, przez mężczyzn? Pewnie prędzej Mamy przez kobiety. Prędzej, nie? Ale jest najczęściej postrzegana, czy jednak kwestie jakichś takich, powiedzmy, preferencji w relacji, w związku i jakiegoś takiego pozwolenia, powiedzmy? Zamknę się, żeby wyrazić sprzeciw. Nie, to... ale rzeczywiście i pornografia jest postrzegana jako zdrada, a lajkowanie zdjęć czyjś na Instagramie, oglądanie kogoś na TikToku. Oj, no to myślę, to już jest taki, kurczę, dobre pytanie, ale wydaje mi się, że tutaj też dużo zależy od twojego podejścia, od podejścia twojego partnera, też na jakie właśnie te granice po prostu się dogadacie. I to fajnie podkreślić, to jakby gdzieś tam weszło z tego podcastu najważniejsze zdanie, że to co powiedziałaś, że odnośnie zdrady musimy się dogadać, że nie ma nigdzie jednej definicji, co jest zdradą, tylko fajnie nie zakładać, że druga strona ma tak samo jak ja, tylko powiedzieć, co ja uważam za zdradę, co ty uważasz za zdradę i jak to powinno funkcjonować między nami. A No jak Nie, powinno śmiało, być to oczywistą rzeczą, oczywiście, że tak. A tak myślę sobie, bo to jednak właśnie takie tematy, to są takie tematy, które ciężko nam wyciągnąć często. Powiedzmy, dopiero na przykład tę osobę poznajemy albo jesteśmy na wczesnym etapie związku. W jakich okolicznościach, jak w ogóle rozpocząć taką rozmowę, jak komunikować właśnie i potrzeby, i pragnienia, ale również właśnie te bariery, te granice. Teraz się uśmiecham, bo jak mówiłaś o tym, sobie wyobraziłem, że rzeczywiście jest taka zakochana para. Jedna osoba wyskakuje na drugiej randce odnośnie tego, Słuchaj, no czym będzie od razu zdrada. transparentna komunikacja, prawda? Jak się nie podoba, to dziękuję. Jest to zakochanie, zauroczenie, mamy ustalać zasady. No ale pewnie prędzej czy później, czyli profilaktycznie byłoby lepiej ustalić coś, niż się zadzieje. Potem jasne, że ten okres zakochania, dopamina szaleje, różne neuroprzekaźniki w mózgu też się wydzielają i świata poza tą drugą osobą nie widzimy, ale to musi wrócić do normy. Czyli mózg też dąży do takiego wyrównania tych substancji różnych. I potem już ta osoba jest dla nas ciągle ważna, ale już nie jest tym pępkiem naszego świata. Więc fajnie może ten moment wykorzystać. Czyli nie czekać do momentu, aż coś się wydarzy, czyli przyłapie chłopaka na tym, że ogląda pornografię czy lajkuje jakieś zdjęcia, tylko może wcześniej ustalić, jak ja to odbieram. Bo często przychodzą pary do gabinetu, w którym właśnie jedna osoba robi aferę o coś, a druga nie ma pojęcia, o co chodzi. No bo przecież w życiu by jej do głowy nie przyszło, że nagle nie może obserwować kogoś tam na Instagramie. I to jest ten brak komunikacji, dogadania się właśnie na wcześniejszym etapie, zanim to się wydarzyło. A ciekawi mnie w ogóle, z czym najczęściej przychodzą do ciebie pacjenci? No właśnie chyba z tą zdradą, bo ona się rzeczywiście dzieje i zdrada nie taka, że w kontekście od razu kontakt seksualny z kimś, ale rzeczywiście zdrada, bo jedna strona uważa, że to jest zdrada. Jakaś taka emocjonalna też zakładam? Czy tak w ogóle możemy rozróżnić te Na zdrady? emocjonalną, seksualną i Jeszcze jakieś jakąś- tam. Są takie rozróżnienia, ale ja bym nie ryzykował. Okej. Bo te pojęcia wszystkie takie, które mamy społecznie nadawane, to zawsze warto zweryfikować, co przez to rozumiesz. No jak przychodzi osoba i mówi, że doszło do zdrady emocjonalnej, to i tak muszę dopytać, co się wydarzyło, jak ona odbiera to hasło, żeby nie założyć jakichś moich wizji na temat tej zdrady emocjonalnej. Też się zdarza, chociaż mam wrażenie, że tę zdradę emocjonalną jakoś mniej osoby zgłaszają w gabinecie. Rzeczywiście, jak teraz sięgam pamięcią, to dużo mniej było osób, które przyszły z tego powodu, głównie z powodu albo zdrady takiej czysto seksualnej kontaktu z kimś, albo właśnie tego internetu.
Tak w ogóle pomyślałam sobie, jak opowiadałeś o tej zdradzie, ja kiedyś słyszałam taki chyba cytat, że właśnie kobiety, jeśli gdzieś tam pojawia się ta zdrada, to kobiety pytają, czy kochasz tę drugą osobę, a faceci pytają, czy przespałaś się z tym facetem. Czy faktycznie tak byś powiedział gdzieś ze swoich obserwacji, że to podejście do zdrady jest inne u kobiet i u mężczyzn? Trochę. Trochę, ale też nie chcę Więcej. uogólniać, nie? Ja Na wiem, podstawie że tego, nie chcemy tutaj generalizować, ale zakładam, że no jednak kobiety, mężczyźni no, na wielu płaszczyznach bardzo się różnimy i zakładam, że w tej kwestii też pewnie są jakieś zmienne. Czy generalnie bardziej rzeczywiście mężczyźni, tak jak powiedziałeś, dopytują o ten kontakt seksualny, kobiety o zaangażowanie, chociaż też zdarza mi się, że co nie jest jakimś przyjemnym elementem, ale pokazuje, że rzeczywiście bardziej jesteśmy podobni do siebie niż się różnimy, że też kobiety przychodzą z tym, że nie mogą sobie poradzić z kontaktem seksualnym faceta albo partnerki, bo też są kobiety w związkach jednopłciowych. Czyli tak bardzo potem nawet blokują się na seks z tą drugą osobą, bo wyobrażają sobie ją w akcie seksualnym z kimś innym. No i patrz, rozmawiamy o seksie, jest to temat cały czas ciekawy i cały czas poruszający, bo ten temat po pierwsze się sprzedaje, a po drugie zawstydza drastycznie różne osoby. Ale jak myślisz, czemu seks jest ważny? Pomijając pewnie jakieś takie potrzeby stricte biologiczne, to jednak myślę, że jest bardzo istotnym fundamentem rozwijania jakiejś tej relacji, związku. I o to w ogóle też ciebie chciałam zapytać, więc ja tak znowu odbiję piłeczkę. Czy faktycznie seks jest takim wyznacznikiem jakości relacji, związku? Powinien być? No właśnie nie wiem, nie mam takiego przekonania. I znam takie pary, które na seksie się opierają, albo dla których ten seks jest ważny, ale jest mnóstwo par, które na przykład seksu nie mają ze sobą. I albo realizują tę potrzebę poza relacją, albo w ogóle mają niskie libido i nie potrzebują tego seksu uprawiać i ta relacja świetnie jakoś funkcjonuje. Więc też nie, ale znowu jest to, myślę, że kolejne przekonanie takie społeczne, które mamy, że seks jest wyznacznikiem miłości. Czyli jak mnie kochasz, to ja ci się podobam, ja cię podniecam i ze mną chcesz ten seks uprawiać. A co powiesz o uprzedzeniach, które gdzieś tam są też utarte w społeczeństwie, że na przykład seks bywa taką kartą przetargową albo jest postrzegany jako dowód miłości? W szczególności wydaje mi się, że w ogóle na takich wczesnych etapach, jak w ogóle zaczynamy odkrywać ten świat, czyli tam właśnie mamy po kilkanaście, tam 20 parę lat i wchodzimy właśnie bardziej w tę płaszczyznę jakby życia i poznajemy siebie, poznajemy innych ludzi. No i gdzieś ja też słyszałam różne historie właśnie o takich bardzo młodych związkach, młodych parach, gdzie na przykład dziewczyna nie była jeszcze gotowa, ale ten seks miał być takim dowodem miłości do tego chłopaka. Też mam ciarki, jak o tym mówisz. Ja trochę też. No. Nie, bo znowu w tej pozytywnej takiej edukacji seksualnej, no chodzi nam o to, żeby ten seks jakoś kojarzył się młodym osobom z uczuciem, ale też trzeba je urealniać, że nie zawsze tak musi być i absolutnie na nic w seksie nie musimy się godzić, jeżeli nie mamy ochoty. I tutaj wchodzi ta edukacja odnośnie świadomej zgody, czyli tego, że mogę uprawiać seks wtedy, kiedy chcę, z kim chcę i w każdym momencie mogę się wycofać. I tu wcale nie chodzi o podpisywanie kontraktów jakichś nie wiadomo jakich przed stosunkiem, tylko o to, żeby rzeczywiście każda osoba czuła, że to jest to na co ma ochotę. Jestem ciekawa twojej perspektywy na to, jakie podejście do seksu ma moje pokolenie, bo ja jestem przedstawicielką pokolenia Z i zakładam, że zarówno z moim pokoleniem, jak i starszymi pokoleniami miałeś okazję i masz okazję pracować. Czy zauważysz jakieś takie różnice? Może właśnie w podejściu do seksu, do zbliżeń? Chciałbym powiedzieć, że wiedza jest dużo większa, ale jak rozmawiam z osobami, które pracują w szkołach, to mocno mnie sprowadzają na ziemię, że rzeczywiście cały czas tej edukacji seksualnej brakuje i wiedzy brakuje. To, na co zwracają uwagę, to że może ta presja jest mniejsza. Że już ten seks nie jest takim wyznacznikiem mojej wartości. Nie wiem, jak z tą miłością, bo to cały czas funkcjonuje, ale już może nie robi mi to nic złego, jak będę ostatnim chłopcem w klasie, który nie miał kontaktu seksualnego. Też bym o tym właśnie pomyślała, że tak, tylko wiadomo, ja też pewnie żyję zamknięta w jakiejś bańce, na pewno też dużego miasta i właśnie osoby, która powiedzmy miała dosyć duży dostęp do właśnie tych zasobów i tej wiedzy, więc też nie chcę właśnie tutaj tak generalizować i mówić ogólnie, ale wydaje mi się, że faktycznie w tym pokoleniu Z, w tym pokoleniu moim częściej mówi się o takim w ogóle świadomym podejściu, czy to do
tutaj budowania relacji stricte, takiej powiedziałabym, fizycznej, ale też właśnie bardziej na płaszczyźnie emocjonalnej czy mentalnej, psychologicznej. Wydaje mi się, że jest właśnie większe pozwolenie na to, żeby jednak postawić tam siebie na początku, zastanowić się, jakie ja mam potrzeby, pragnienia, czy ja w ogóle siebie już poznałem na tyle, że też chcę poznawać drugiego człowieka. Tak, jak o tym mówisz, to rzeczywiście i to na 100% jest większa świadomość siebie, swoich potrzeb, ale też swojej tożsamości. Bo teraz pojęcia niebinarności, transpłciowości to są pojęcia, które większość młodzieży zna i świetnie też się potrafi odnaleźć w tym. To jest niesamowity zasób, że rzeczywiście moje pokolenie nie miało takiej wiedzy, nie miało nawet pomysłu, żeby sobie zastanowić się, czy jestem mężczyzną, kobietą, osobą niebinarną, tylko były dwa worki, do których się wchodziło i koniec. A teraz nad tą tożsamością mamy możliwość dłużej posiedzieć i zobaczyć też za tym też swoje potrzeby. No bo skoro już wiem, kim jestem, to może łatwiej będzie mi zrozumieć, jakie mam potrzeby seksualne później. Co na to wpłynęło najbardziej? Internet, media społecznościowe? Dostęp Tutaj przede ukłon wszystkim. trochę w stronę mediów społecznościowych. Jednak są jakieś zalety. Nie, no są. My też siedzimy przecież w mediach społecznościowych i jest dużo bredni, na to trzeba uważać, bo rzeczywiście młode osoby są przebodźcowane i trudno czasami się... No, ja się przejmowałem sprawdzianem, który tam będzie jutro, jakimś zawodem miłosnym i tym, jak tu na imprezę wyjść, żeby rodzice się zgodzili. A teraz dzieciaki się przejmują wszystkim tym, co jest jeszcze w internecie, nie? Czyli wojna, konflikty, jakieś sprawy polityczne, więc są przebodźcowane, ale z drugiej strony mają też dostęp do tej rzetelnej wiedzy. To jeszcze mnie jedna rzecz ciekawi, bo powiedzieliśmy sobie o tych różnicach w pokoleniach. Zastanawiam się, jak podejście do religii. Czy u ciebie też było takie ważne? Myślę, że zdecydowanie w porównaniu do wszystkich starszych pokoleń jednak jest bardziej takie, nie wiem, czy chcę użyć słowa luźne podejście do wiary, ale tak jak spojrzałabym jednak na swoich znajomych, na swoje pokolenie, to faktycznie jesteśmy też bardziej świadomi tej sfery religijnej i wydaje mi się, że też jest właśnie trochę większe pozwolenie na to, żeby każdy wierzył w to, co chce, mimo tego rzeczywiście zawsze gdzieś tam w tle też są rodzice, dziadkowie, wychowani w trochę innych czasach, w trochę innej kulturze. Natomiast myślę, że faktycznie to nawet jest poparte jakimiś badaniami, że jednak coraz mniej osób, w szczególności młodych, faktycznie wierzy i do kościoła chodzi. No i myślę, że nawiązując do naszej rozmowy, to też bardzo w ogóle wpływa na postrzeganie tej cielesności, tego właśnie podejścia do seksu. I no wiadomo, też akurat seks religijnie tutaj, nawiązując do tego, to często gdzieś jest postrzegany jako ten grzech, że tak naprawdę dopiero po ślubie. Też, I tylko w celu I tylko tak, w jednym, prokreacji. tak, oczywiście, że tak, że tam nie może być żadnej przyjemności. Też o czym sobie pomyślałam, tak właśnie w kontekście stricte, no cały czas będę nawiązywać do tego mojego pokolenia, bo to z nim mogę się utożsamić, że też zawsze tak bardzo honorowane było, czy dalej jest, nie wiem, dziewictwo, ale z drugiej strony myślę sobie, że teraz na przykład też jest takie trochę podejście, że z jednej strony dziewczyna na przykład powinna być już całkiem dobrze doświadczona, ale z drugiej strony powinna być też dziewicą. Jak to połączyć? Nie da rady. Cały czas są te standardy podwójne, że odnośnie płci, bądźmy w tym binarnym podziale, jak mężczyzna ma dużo osób, z którymi uprawiał seks, to super. Jak kobieta, to są od razu już negatywne epitety. To jest niesamowite, bo rzeczywiście religia mocno nam kreuje te stereotypy odnośnie i płciowości, i seksu, grzeszności, bo to też padło. No, tak, moje pokolenie jeszcze milenialsów, było mocno określone w schematach, co wolno, czego nie wolno, co jest grzeszne. Może nie wchodźmy jakoś tak mocno w negowanie religii, bo też nie o to chodzi, ale sam sakrament spowiedzi, gdzie dzieciaki mają się spowiadać z grzechów dotyczących seksualności, jest według mnie przemocowy. A powiedz mi, Michał, jak tak jesteśmy w temacie właśnie tego wpływu religijności na to, jak postrzegamy seks, jeśli mam jakieś blokady i wiem, że one są związane właśnie z tą moją religijnością, jak ja w ogóle mam sobie z tym poradzić? Bo mam poczucie, że na przykład nie mogę przeskoczyć tego, że od wielu, wielu lat coś było mi narzucane. I tu może być przekonanie związane z religijnością, ale może być po prostu z wychowaniem, czy z jakimiś moralnymi normami. My to nazywamy przekonaniami, czyli takie silne myśli we mnie, które są zakorzenione, na przykład na temat seksu, seksualności, swojego ciała, z którymi trudno jest mi coś zrobić. Ale jeżeli już wiem, że takie mam, to co powiedziałaś, to już jest super, bo świadomość jest takim pierwszym krokiem do poradzenia sobie. No mogę oczywiście pójść na terapię i pogadać z
o tym z kimś i trochę siebie też odciążyć, bo mamy takie tendencje, żeby w sferze zdrowia seksualnego zwłaszcza radzić sobie samodzielnie. Że jak mnie boli ręka, to pójdę sprawdzić, czy nie jest złamana, ale jak coś mnie boli w seksualności, czy mam jakieś przekonanie, to jeszcze mamy taką barierę, żeby pójść po pomoc specjalistyczną. Mogę oczywiście próbować przegadać to z kimś, czy jak mam jakieś zaufane grono znajomych, przyjaciół, to fajnie z nimi poruszyć ten temat. Jeszcze fajniej byłoby to poruszyć w związku, jeżeli w takim jestem. Tylko że znowu czasami bezpieczniej jest pójść na terapię we dwójkę, bo różnie ta druga strona może odebrać to, co ja powiem. Jeżeli mam jakieś blokady, albo nawet mam jakieś przekonania dotyczące fantazji seksualnych, czy potrzeb seksualnych, to ja nie dam pewności, że gwarancji, że ta druga osoba powie: ok, super, że mi o tym mówisz, świetnie, coś z tym zrobimy, bo może to odebrać znowu bardzo personalnie. Bo też to tabu seksualne powoduje, że wszystko, co w relacji dotyczy seksu, bardzo personalnie odbieramy. Czyli jeżeli chcesz coś zmienić w seksie, coś ci nie odpowiada, albo czegoś się boisz z powodu tych przekonań, to druga strona może odebrać: ok, czyli ja ci się nie podobam, to jest moja wina, albo z nami jest coś nie tak. Chciałam właśnie dopytać, jak w ogóle komunikować takie rzeczy i na przykład też potrzebę pójścia na terapię wspólnie, bo sądzę, że lepiej byłoby właśnie, żebyśmy poszli na nią wspólnie niż tylko ja sama. To słowo terapia już tak trochę się zrobiło takie... To już nie, okej, czyli jakie już- inne, jakie są synonimy? Nie wiem, teraz o tym pomyślałem dopiero przy tej naszej rozmowie, Bo to już że tak brzmi rzeczywiście- faktycznie, już poważnie, jakbyśmy mieli ogromne problemy w tej relacji, ona już jest na skraju, gdzie ledwo co tam możemy ją jeszcze uratować. Trochę No. faktycznie to tak brzmi. Edukacja też nie, bo dorosłe osoby nie lubią się edukować za bardzo. Ty może jakieś wsparcie, albo mentoring, albo... O mentoring? Ładnie, Mentoring nie? seksualny. To brzmi super. Bo rzeczywiście terapia seksuologiczna często opiera się na psychoedukacji i na tym, żeby dwie osoby się usłyszały i żeby dostały jakąś wiedzę, która nagle mówi: ojejku, to rzeczywiście tak jest, więc dzięki super małym problem z głowy. A czy z twojego doświadczenia zastanawiam się, czy miałeś na przykład wiele takich sytuacji, że faktycznie przychodziły do ciebie pary i okazało się, że jakiś problem, który między nimi urósł do jakiejś ogromnej rangi, to tak naprawdę była jakaś taka błahostka, jakaś mała kwestia, w której oni się nie dogadali, nie potrafili się zrozumieć i okazywało się, że jedna rzecz do rozwiązania i znów jesteśmy szczęśliwą relacją, szczęśliwym związkiem. Tak się dzieje, jak para przyjdzie w miarę wcześnie. Bo jak już jest taka jedna błahostka, to jak to trwa 2 lata, 5 albo dłużej, to z tej jednej błahostki się robi 100 błahostek i potem trudno nawet się zorientować, o co chodziło na początku. To w jakim momencie warto się wybrać na ten mentoring? Takim idealnym, Aha. to idealnie to powinno być przed wejściem w relację. Czyli Jeszcze jestem na nie wiem, pierwszej z kim randce, będę. jestem na pierwszej randce i mówię: wiesz co, słuchaj, mam taką ofertę dla ciebie, propozycję, Mentoring chodźmy seksualny. od razu. Dobrze, przemyślę to, zobaczymy, czy faktycznie jest to do zrobienia w praktyce. No, bo to brzmi zabawnie, ale to trochę jest, ja to porównuję zawsze do jazdy samochodem, że póki nie znam prawka, to nie siadam za kółko, albo przynajmniej tak powinno być. A w relacje wchodzimy, zderzamy się, są różne turbulencje i musimy się uczyć na własnych błędach. I tutaj wracam do tej edukacji seksualnej, że może nie muszę od razu iść z tym potencjalną drugą połówką po pierwszej randce na terapię, bo taką sytuację też miałem. Czyli się zdarza. Zdarza się i to nie o to chodzi, ale o to, żeby może jakoś też samą edukację na temat seksualności, na co mogę liczyć w seksie czy w relacji, kiedy będą kryzysy, bo te kryzysy będą prędzej czy później w jednej i w drugiej sferze, żeby trochę bardziej realnie patrzeć na potencjalny związek. A co byś powiedział, że jest największą taką piętą achillesową edukacji o seksie w Polsce? Że jej nie ma. Kurtyna. A ty miałaś edukację seksualną? No, miałam, ale jej poziom był... Aha, no wiem dlaczego, bo WDŻ, A, bo to słynny, tak, WDŻ. nie wiem, czy teraz jest coś innego w szkołach, czy Od dalej... września ma być wychowanie, edukacja zdrowotna i tam ma być część edukacji seksualnej. Fajnie. Trochę, No ale nie wiem, wiesz, czy jak nie za mało. ja mam doświadczenia, że WDŻ był prowadzony przez katechetkę, no to myślę, że mija się to z celem. Pamiętasz, o czym tam była mowa? O kurczę, dobre pytanie, ale wiesz co, no wydaje mi się, że przede wszystkim rodzina, para, mężczyzna, kobieta, ślub
I to tyle. To jest jedyne osiągnięcie w moim życiu, które tam prawdopodobnie powinno być w mojej perspektywie. Także pamiętam, że niewiele się dowiedziałam z tych zajęć. Też pamiętam, że bardzo dużo osób po prostu je opuszczało. No bo to pewnie jeszcze była ostatnia lekcja albo Oczywiście, pierwsza. że tak. Oczywiście, że tak. Jeszcze tak jak wracam pamięcią do tych lekcji WDŻ-u, to mam wrażenie, że tam też, mimo tego, że to był WDŻ, tam było na przykład dużo takich słów zakazanych, tematów, o których się nie mówiło. No i na przykład temat orgazmu, to w ogóle mogę się założyć, że nigdy ten temat się, w ogóle to słowo nie wyszło z ust nauczycielki. Czy w seksie w ogóle chodzi tylko o orgazm? Czy może coś jeszcze? Może coś jeszcze się tam znajdzie? Ja Mam myślę, nadzieję, że że... też w szkole dzieciaki mogą nawet nie wiedzieć, co to jest orgazm. Też mi się tak wydaje. Mhm. Czy w seksie chodzi o orgazm? Nie. Dobra Dobrze? odpowiedź. Dobrze powiedziałem? Sprawdzam. Zaliczone. Nie, chociaż pewnie jakbyś pogadała z gronem samych facetów, Okej. to byłoby różnie, ale też ta edukacja w zakresie tego, że cały ten kontakt seksualny, no bo czym jest seks? Też już odchodzimy od tego podziału na grę wstępną, kontakt seksualny, orgazm i potem ten odpoczynek, tylko że patrzymy na to, że nasza głowa wrzuca wszystko do szufladki seks. To, co się dzieje przed, to, co ja sobie myślę przed, to, co się dzieje w trakcie, to, co sobie myślę też po. I nie chodzi tylko o orgazm, no bo całość może być przyjemna. To też jest chyba taki trochę przykry obraz, jak tylko orgazm jest przyjemny w tym kontakcie seksualnym. I też, znowu, nie oceniając, można do tego doprowadzić, to też jest okej, bo może komuś zależeć na tym, żeby mieć ten orgazm, ale fajnie zauważyć, że wszystkie inne elementy, czy poszukiwanie osoby na seks, czy jak mam tę osobę do kontaktu seksualnego, staranie się o nią, cały ten proces dochodzenia do orgazmu też może być przyjemny. Trochę brzmi jak tantra. A wiesz, że rzeczywiście? Bo w tantrze, czyli w tym seksie tantrycznym chodzi o to, żeby doświadczać i żeby ten orgazm odkładać w miarę możliwości jak najdalej, żeby się skupić na tej doświadczaniu tej przyjemności, doświadczaniu drugiej strony. Tam też są takie filozoficzne przekazy, żeby stać się jednością dusz i ciał, więc są niektóre takie pozycje mocno łączące dwie osoby. A skąd w ogóle tantra się wywodzi? Tantra to była taki prąd filozoficzno-religijny. Indiach i chyba Tybet to były takie kraje, które go promowały. Czyli trochę powiązane z hinduizmem, trochę z buddyzmem. I trochę teraz ciągniemy z niego Ciągniemy z współcześnie. niego, tak, no bo tam chodziło o to, żeby właśnie jakoś poznawać siebie, doświadczać siebie i w parze czy w większej liczbie osób też możemy to robić. Tylko że tantra jest jakimś takim rytuałem. Tam są techniki odpowiednie, co trzeba robić, ile patrzeć w oczy, jak się usadzić. I można to robić jak najbardziej, ale też to, co w terapii jest wykorzystywane, to po prostu doświadczanie tych różnych faz seksu, czyli taki ten slow sex, żeby zobaczyć, co lubię, oswoić się ze swoim ciałem, czasem poznać w ogóle, jak moje ciało wygląda, bo mam osoby, które nie wiedzą, jak narządy płciowe wyglądają, albo nie wiedzą, co doprowadza je do orgazmu, czyli gdzie jest to miejsce przyjemności, bo nie zawsze jest to pochwa czy penis. Wręcz u większości kobiet nie jest to pochwa. To jakie mamy jeszcze strefy erogenne, o których być może nie wiemy, a istnieją? To całe ciało możemy prześwietlić. Okej. Nie? Ale są to narządy płciowe, tutaj też jeżeli chodzi o żeńskie narządy płciowe, to łechtaczka przeważnie, czyli ten rozwojowy odpowiednik penisa i to może da niektórym osobom do myślenia. Ale to może być rzeczywiście całe ciało, a organem, który jest odpowiedzialny za orgazm jest mózg, czyli to głowa decyduje o tym, czy tę przyjemność osiągniemy, czy nie. A czy jest w ogóle coś takiego, że my musimy sobie pewnego rodzaju dać właśnie jakieś takie pozwolenie na to doświadczanie przyjemności? Sporo. Pozwolenie, odprężenie, czyli znowu wracamy do tego, co w głowie, czyli żeby mieć frajdę z czegoś, przyjemność, to ja muszę akceptować to, co robię, przynajmniej w tym momencie. I pozwolić sobie. Myślę, że to jest dobre określenie. A czy temu też właśnie nie służy na przykład trochę ta taka gra wstępna, to takie właśnie trochę bardziej wolniejsze podejście, tak? Żeby jednak gdzieś nie od razu tak wskakiwać tutaj w to zbliżenie tak naprawdę, tylko właśnie gdzieś niech się powoli cały ten proces tak naprawdę do doświadczenia właśnie rozwija i wtedy gdzieś tam też jesteśmy w stanie tak bardziej wewnętrznie się przygotować do tego. Ja też pewnie mówię bardziej z takiej perspektywy, no właśnie, damskiej, kobiecej, bo my też bardziej podchodzimy do tego tak emocjonalnie i zakładam też duchowo, chociaż nie chcę generalizować, bo powiedziałeś, że czasy się To trochę zależy. zmieniają. To zależy, no właśnie. I że jednak też mężczyźni aktualnie dużo się też edukuje właśnie w tej sferze i też wydaje mi się, że faceci też częściej sobie tak pozwalają właśnie chyba bardziej na to, że już nie tylko ta część taka bardziej fizyczna i to podejście takie stricte fizyczne, ale jednak żeby to również było to doświadczenie
duchowe. Że można dużo fajnych Tak, rzeczy tak, tak. podkrywać. Ale ten element taki wstępny jest też świetny dla osób, które się wstydzą, albo które właśnie nie znają tych swoich stref erogennych. Albo dla par, którym to życie seksualne jakoś zanikło przez ostatnie lata. To jest świetny moment do tego, żeby podkrywać. Więc jeżeli nie przechodzimy od razu do penetracji, tylko różne inne aktywności seksualne wokół mogą się zadziać. A jaki jest taki idealny przepis na grę wstępną? To Z zależy. doświadczenia twojego tutaj zawodowego. To zależy. Taki, jaki lubię. Okej. Ale to znowu, do tego nam jest potrzebna świadomość tego, co ja lubię i świadomość tego, co lubi druga strona. Okej, czyli komunikacja ponownie. Wracamy. Zataczamy kółko, nie? To jest proste, gadajmy o seksie. Wszystkie problemy się rozwiążą. I nie zakładajmy, że wiemy wszystko, bo nie ma takiej osoby, która wszystko wie o seksie generalnie, nie wiemy też wszystkiego o swojej seksualności, więc chodzi o to, żeby też z taką ciekawością poznawać siebie. A propos tej gry wstępnej, bo myślę, że to też jest trochę takie właśnie budowanie mimo wszystko pożądania wobec tej drugiej osoby. Jakie są inne sposoby, żeby właśnie to pożądanie cały czas było w tej relacji? Nie ma. Nie uzyskam od ciebie dzisiaj żadnej konkretnej odpowiedzi. Ale to jest konkret, że nie ma sposobu, inaczej, nie ma sposobu, żeby to pożądanie było wieczne. Cały czas do jednej osoby w relacji. Okej, a co robić, kiedy czujemy faktycznie, że ono spada, a nie chcemy, żeby ono spadało? Super, dzięki za ten temat, bo rzeczywiście od tego sobie możemy zacząć, że każda osoba może doświadczać jakichś trudności w sferze seksualnej, czy problemów z funkcjonowaniem seksualnym, czy brakiem libido, czy brakiem pożądania do drugiej strony. Nie jest znowu nigdzie napisane, jak mamy seksualnie funkcjonować. Jeżeli potraktujemy to jako zdrowie seksualne, to każdej osobie coś dolega. I to jest też fajne, żeby sobie uświadomić, że nie jest ze mną nic nie tak, jeżeli mam jakiś problem w seksie. To jest zupełnie naturalne. I to jest też naturalne, że w relacji musimy nad tym pożądaniem, o którym powiedziałaś, pracować. Czyli ono będzie pewnie wyższe na początku, a potem naturalnie zacznie spadać. Już takie wykresy z lat 70., 60. z zeszłego wieku pokazują, że tak mniej więcej po 2 latach nam to pożądanie spada. Może być coraz szybciej, jak dołożymy to przebodźcowanie z każdej strony. Więc to jest naturalne, więc po pierwsze świadomość, że to pożądanie może spadać i że się nic nienaturalnego nie dzieje. Po drugie to, że musimy się starać, że to nie jest perpetuum mobile, tylko właśnie trzeba rozmawiać, patrzeć jakie mam fantazje, jakie potrzeby, co lubię, czego nie lubię. Nie obrażać się, jak druga strona czegoś nie lubi, nie traktować tego jako wyznacznik miłości. I wchodzimy znowu w odkopywanie się od tych stereotypów, ale to urealnienie podejścia do seksu myślę, że jest sporym krokiem do tego, żeby nam było coraz lepiej. Też ja powtórzę ponownie właśnie ta rozmowa i pewnie takie dostrzeganie tego, że ta dynamika na przełomie miesięcy czy lat po prostu może się zmieniać. Bo jesteśmy ludźmi, Też a się ludzie się zmieniamy. zmieniają. Też często się słyszy, że właśnie głównym powodem rozwodów jest właśnie to, że w sypialni się nie układało. Ale czy to faktycznie zawsze jest prawda? Czy to nie jest tak, że tam są też inne czynniki, które wpływają właśnie na to, że coś się nie udało, ale my to postrzegamy, jakby znajdujemy relatywnie taką prostą wymówkę, że po prostu w sypialni nie szło i gdzieś tam jednak ta relacja przestała całościowo działać. Ja myślę, że to jest głównie wymówka, no bo to jest taki argument, który w sądzie pewnie przejdzie. I tu też mi się nóż w kieszeni otwiera, że ktoś decyduje, że w ogóle ktoś decyduje o tym, czy się mogę rozstać, czy nie, a 2, że jeszcze na podstawie życia seksualnego. Nie na podstawie Gdzie innych ten rzeczy. sędzia nie był z nami w sypialni prawdopodobnie. I też nie był w każdym innym aspekcie. I te rozgrywki odnośnie, to już temat rzeczywiście szeroki, ale wszystko może wpływać na nasze życie seksualne, bo i właśnie sytuacja jakiejś kłótni, czy nawet separacji, czy rozwodu, ale nawet te takie przyjemne rzeczy, jak awans w pracy, może powodować większy stres. I to, że już nie wyrabiam rzeczywiście, żeby jeszcze w tej roli seksualnej się spełniać. Bo to chyba też w ogóle trochę wiąże się z tym, że takie role społeczne się zmieniają, jeśli chodzi Oj, tak. o kobiety, o mężczyzn i właśnie też często nawet jakiś taki najprostszy przykład tego, że kobiety są teraz bardziej fokus na karierę, na rozwój zawodowy, no i to gdzieś tam może być powiedzmy jakimś problemem, jeśli chodzi jeszcze o rozwijanie relacji, a jeszcze jestem w ogóle mamą, jestem żoną, trzeba dom cały ogarniać i wydaje mi się, że jest dużo po prostu na naszej głowie. Dokładam do tego jeszcze wszystkie bodźce, jakieś problemy, nie problemy, coś się nie układa w sypialni, no i mamy przepis na to, żeby już faktycznie tak naprawdę zacząć obwiniać po prostu tego naszego partnera Albo siebie jeszcze. albo siebie dodatkowo. Bardzo mocno ta emocjonalność w seksie się bierze. Czyli jeżeli coś w seksie nie wychodzi, to nie jest temat taki lekki, przyjemny, tylko tam jest wybuch od razu różnych emocji. I one mogą być skierowane właśnie na siebie, na drugą stronę.
No, te role, chociaż znam pary takie, które świetnie się dogadują i same sobie ustalają, ale znowu komunikacja. Ustalamy sobie, co chcesz robić, co ja chcę robić, jak to życie nasze połączyć. No bo nawet ten wspomniany awans zawodowy, dziecko, o którym powiedziałaś, też może zmieniać nasze podejście do seksualności. Też rzadko jest tak, że jak zachodzimy w ciążę, to sobie mówimy, kochanie, będziemy mieć dziecko, musimy zadbać o życie seksualne, które na pewno się zmieni. Chciałbym poznać taką parę i bardzo bym gratulował takiej parze, która by też już wcześniej pomyślała o tym, jak to życie seksualne się zmieni i jak zadbać o pożądanie to jedno, ale też taki szacunek dla siebie później, dla swoich potrzeb. Nie wiem o tym, że może nie być siły, może nie być czasu, że jedna strona, pewnie mężczyzna w tym związku dwupłciowym będzie szybciej chciał wrócić do tego seksu. I co zrobić, żeby on się nie poczuł odtrącony, a żeby ona też się nie poczuła unieważniona, no bo przecież jest w roli matki i mnóstwo rzeczywiście rzeczy ma na głowie. Wychowanie dziecka to jest, No tak, w ogóle robimy to posiadanie dziecka to po raz jest pierwszy ogromna jakby przy pierwszym rzecz. dziecku, także nikt nie wie, z czym to się je i też nie wiemy właśnie często, jak nasze ciało będzie reagować na różne rzeczy. Ale tu znowu mamy jedno rozwiązanie, rozmawiać. I to nie w momencie, jak już jest kryzys, tylko jeszcze Wcześniej. byłoby fajnie. Tak naprawdę podczas całej tej rozmowy wracamy do tej komunikacji. Na każdej płaszczyźnie, czy to bardziej takiej psychologicznej, duchowej, czy też właśnie bardziej fizycznej, cały czas pojawia się ta komunikacja, więc to ona chyba tak wysnułabym taką tezę, że jest kluczem do sukcesu, prawda? Tak, ale to ci brzmi pozytywnie, czy nie do końca? No zależy, czy potrafimy komunikować swoje potrzeby, czy nie. No, ale to jest umiejętność. To może wejdźmy w taki pozytywny wydźwięk, że to jest umiejętność, którą możemy ćwiczyć. Właśnie, skoro to jest umiejętność, to też można się jej nauczyć, prawda? Tak, i może na początku nie wychodzić, może być jakoś śmiesznie, może nam głos drżeć, możemy się wycofywać, ale to jest umiejętność, na którą warto popracować. A jaka jest taka jedna rada już na sam koniec, którą właśnie dałbyś naszym słuchaczom w tej sferze seksualności i odkrywania siebie w tej seksualności? Podążać chyba za swoimi potrzebami, bo może nie mamy do końca wglądu we wszystkie potrzeby, ale trochę wiemy, na co mamy ochotę, a na co nie. Czyli to nie otoczenie, nie media, nie religia powinny dyktować to, jak przeżywamy swoją seksualność, tylko seks jest dobry, seksualność jest dobra, że nie robimy krzywdy drugiej stronie. To mamy też zapisane w kodeksach karnych i w medycznych dokumentach, ale jeżeli nie robimy drugiej stronie krzywdy, to pozwólmy sobie na odkrywanie tej seksualności swojej. Michale, bardzo Ci dziękuję za tą naszą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że zarówno ja, jak i słuchacze dużo z niej wyniosą dla siebie. Ale ja Ci też chciałem podziękować, bo zmusiłaś mnie trochę do nowych refleksji i pewne rzeczy mi się też pootwierały nowe, więc ja też wychodzę wzbogacony. Bardzo się cieszę, bardzo mi miło. Jeśli Wy chcecie podzielić się z nami Waszymi przemyśleniami, doświadczeniami, koniecznie zostawcie komentarz. Dzięki, do zobaczenia. Cześć!